Kod na grę otrzymałem od PlayOn Polska, ale nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Wszystkie opinie padające w tej recenzji należą wyłącznie do mnie. Jestem fanem Disneya. Ale nie tego nowego, postępowego, ale tego starego Disneya z pazurem. Wiecie, z myszką Mickey, Goofym i Donaldem. Na początku lat 80., kiedy w zasadzie nie było nic, jedyną naszą stycznością z bohaterami Disneya były gumy Donald i w zasadzie to wszystko. No dobra, ja miałem jeszcze chusteczki materiałowe z bohaterami i znaczki pocztowe. Wiem, to trochę smutne, ale tak było. Zagraniczne komiksy Disneya dostałem wiele lat później, a pierwszy polski komiks Donald Duck pojawił się w 1990 roku, na długo przed gigantami. Dlatego zawsze upragnąłem tych bohaterów. Pozostało mi to do dzisiaj, bardziej w formie ukrytej potrzeby. Myślę, że psycholodzy by to potrafili wyjaśnić. Niemniej, w mojej kolekcji gier znajdziecie mnóstwo tytułów z Disneya, ale tylko z tymi klasycznymi bohaterami. Mam tego naprawdę sporo, bo do dzisiaj te postacie uwielbiam. Recenzja dzisiejszej gry jest właśnie o tych postaciach, klasycznych. Jednak nie jest to gra nowa, a remake. Ale o tym za chwilę. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja gry Epic Mickey Rebrushed w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. W Epic Mickey grałem na Nintendo Wii i Chryste Panie, jak ja się przy tej grze nabluźniłem, głównie poprzez sterowanie. Ale parłem do przodu, bo gra miała ciekawy koncept, korzystała z bohaterów, można powiedzieć jeszcze pradawnych, jak Królik Oswald, protoplasta myszki Mickey, no i nad grą pracował sam Warren Spector, twórca takich hiciorów jak System Shock, Crusader, Deus Ex czy Thief. Słowem, persona ogarnięta w growych tematach. Epic Mickey Rebrushed to historia oczywiście myszki Mickey, która wylewa na świat Disneya farbę i rozcieńczalnik, przez co w światach pojawiają się tajemnicze stwory. Mickey jednak ucieka, a z domu porywa ją tajemnicza siła i wciąga do światów, które polał farbą. Uzbrojony w pędzel, farbę i rozcieńczalnik postanawia pomóc mieszkańcom odzyskać ich krainy. Historia jest całkiem spoko, znaczy podobała mi się, choć miałem wrażenie, że jest trochę taka chaotyczna. Tu postacie piratów z Piotrusia Pana, tutaj Królik Oswald, tam jeszcze elementy z tronu, wszystko było jakieś takie bez ładu i składu. Muszę przyznać, że Kingdom Hearts ograł to o niebo lepiej. No ale, jest jak jest. Epic Mickey Rebrushed jest remake'iem gry z 2010 roku. Tym razem wykorzystano silnik Unreal'a na przygotowanie gry i to było bez wątpienia bardzo dobrym krokiem. Klasyczna gra mocno się zestarzała i już na premierę szału nie robiła. Przypominam, że oryginalnie gra wyszła na Wii. Także i tutaj oceniam to na plus, bo gra nabrała kolorów, mamy o wiele więcej detali, tytuł wygląda na pewno lepiej, choć nie jak gra na miarę 2024 roku. Raczej celowałbym, że to późne PlayStation 3. Epic Mickey ma ciekawe założenia. Mysza jest uzbrojona w pędzel, który może lać farbą albo rozcieńczalnikiem. To daje ciekawe możliwości. Części z elementów, czy nawet lokacji możemy wymazać lub jeśli są wymazane, przywrócić. Na przykład wymazane drzewa przywracamy farbą, aby po nich się wspiąć. Czy wymazanie futryny dookoła drzwi sprawi, że te upadną i tak dalej. Choć założenie wydaje się kozackie i faktycznie takie jest, to gra rzadko z tego korzysta. Pamiętam, że w 2010 roku też mi to przeszkadzało. Raczej będą to pierdoły typu pomalowanie mostku czy domu. Brakuje pomysłowych rzeczy, które pozwoliłyby wysilić trochę mózgownicę. Jako że gra to platformer, naskaczemy się tutaj co niemiara, zbierając tikety, które pełnią tutaj rolę płatniczą. Za tikety kupimy na przykład dodatkową farbę, dodatkowe przypinki czy koncept arty, choć gra nie zarzuci nas zadaniami typu zbierz wszystkie tikety na planszy i całe szczęście. Raczej stanowi to opcjonalne zajęcie dla tych, którym po prostu się chce. Przed nami kilka krain, do których będziemy się wybierać z miasta Huba. Jak wspomniałem, będzie dżungla z piratami, bardzo kiepściutkie miasto przyszłości z nawiązaniem do trona, fantastycznie pomyślana miejscówka Góra Mickey Złomu, która zapełniona jest merchem z myszką Mickey łącznie z kartami do SNES-a i innymi ciekawostkami, które faktycznie można było kiedyś kupić. Jest też kraina strachów. Każda z krain to inny klimat, ale inni bohaterowie, jak i przeciwnicy. Na przykład w krainie strasznej spotkamy duchy, które pojawiły się w jednej z klasycznych animacji Disneya. Jeśli chodzi o przeciwników, to raczej będą to niemal zawsze ci sami, tylko w nowych szatach, na przykład przebrani za piratów i tak dalej. Co ciekawe, przeciwników można zabić używając rozcieńczalnika albo przekosić na swoją stronę używając farby. Przeinaczenie jest permanentne i już zawsze będą nam pomagać w walce. To fajny pomysł, bo ja będąc z natury pacyfistą raczej nie zabijałem prawie nikogo. To się też tyczy bossów, w zależności jak
sobie z nimi poradzimy, zwiększą się nasze zasoby farby albo rozcieńczalnika. Fajne, bo jest to takie zupełnie dowolne, gra nie narzuca nam absolutnie nic i możesz zrobić jak uważasz. Aby dostać się do danej krainy, musimy przejść do niej przez ekran i tutaj mamy najfajniejszą rzecz z całej gry, ale też w pewnym momencie turbo irytującą. Otóż, każde przejście do innej krainy wiąże się z lokacją stylizowaną na klasyczną animkę Disneya, na przykład Fantazję. Gra zamienia się w platformera 2,5D, jak kiedyś kultowy Mickey Wild Adventure. Jak dla mnie cała gra mogłaby taka być. Odwiedzenie parowca Willy'ego czy innych lokacji jest dla fanów klasycznych animacji Disneya ciekawym doświadczeniem. Kto pamięta wspomnianą Mickey Wild Adventure, ten wie o co chodzi. Niestety te lokacje są bestialsko krótkie, ale bardziej irytuje to, że jeśli chcemy przejść do innej lokacji, musimy odpalać od nowa te plansze, pomimo że przeszliśmy już je kilka razy. Co prawda można tego uniknąć płacąc 10 tiketów, ale i tak jak dla mnie to trochę bez sensu. Dodam, że w tych lokacjach znajdziemy specjalne taśmy filmowe, które pełnią rolę znajdziek i zazwyczaj jakiś koncept art. Taśma filmowa pozwoli nam oddać ją do kina, za co uzyskamy bonusy, ale i odblokujemy dwie klasyczne animacje Disneya, no i tutaj kolejny minus. Animacje są kiepskie, znaczy można było coś ciekawego wybrać z tak ogromnego morza dostępnych filmów Disneya, a wybrano chyba te najbardziej nieciekawe i chyba tylko dlatego, że są dostępne w domenie publicznej za darmo. Dodatkowe animki są tylko dwie, a przy remake'u no cóż, mogłoby być ich trochę więcej. Obok zadań nadrzędnych mamy sporo zadań pobocznych, ale nie ma co się oszukiwać, szału te zadania nie robią, zazwyczaj to przynieś, wynieś, pozamiataj. Szkoda, że tutaj tego nie ulepszono względem oryginału, nawet czasami coś ciekawego się zapowiada, typu zadania detektywistyczne, ale zazwyczaj rozwiązujemy je albo przypadkowo nawet o tym nie wiedząc, albo samo odnalezienie złodzieja zajmuje kilkanaście sekund, bo stoi kilka metrów dalej. Słabo. Słabe to było w 2010 roku, teraz wydaje się być to zwielokrotnione. Niemniej ciekawe jest to, że część zadań może nam umknąć bezpowrotnie, jeśli przejdziemy gdzieś dalej i nie można do nich wrócić. To raz, a dwa, często mamy moralne wybory, czy oddać coś prawowitemu właścicielowi, czy na przykład sprzedać komuś za gruby plik tiketów. No dobra, to akurat fajnie pomyślano. W 2010 roku brakowało mi w grze postaci Disneya. Zaraz. Jak to? A no tak to, brakowało mi Goofy'ego i Donalda. Co prawda w grze występują oni w formie robotycznej, ale chyba tylko dlatego, że użyczenie licencji na klasyczne postacie kosztowało krocie i zdecydowano się na taki bieda zabieg. Grając na Wii cały czas wierzyłem, że zaraz pojawi się Donald, nawet w postaci NPC, no ale lipa. Remake oczywiście trzyma się tych założeń z 2010 roku i nie ma co tutaj biadolić, ale wtedy pamiętam, że był smutek porównywalny do tego, jak za młodo otwierałem gumę Donald i była historyjka, którą już miałem w kolekcji. Kolejny element, który nie przechodził w 2010 roku i go nie poprawiono w remake'u, to to, że gra nie ma ścieżki wokalnej. Nawet w cutscenkach. Pamiętam, jak to raziło na Wii, teraz chyba jest jeszcze gorzej. W 2024 roku nie usłyszeć charakterystycznego głosu myszki Mickey to wręcz przestępstwo. Zamiast tego mamy jakieś powarkiwania, chrząknięcia i inne paszczowe dźwięki. Co jak co, ale tutaj można się było bardziej postarać. Jeśli chodzi o oprawę, jest tutaj pewna pułapka, bo odpalając grę stwierdziłem, hej, to przecież dokładnie tak wygląda jak na Wii. Ale nie, zdecydowanie nie. Potem odpaliłem wersję na Wii i zrozumiałem, jak bardzo się myliłem. Choć oprawa nas nie zaskoczy niczym, jak wspominałem, to takie późne PlayStation 3. Jak mniemam, gra miała być dla młodszych graczy, więc postawiono bardzo na czytelną oprawę i taka zdecydowanie jest. Niemniej, no fajnie zobaczyć te czarno-białe krówska z klasycznych animacji, czy odwiedzić jeszcze raz parowiec Willy'ego. Oprawa jest dobra. Tak to mogę określić. To w końcu miała być kreskówka, więc też nie ma pewnie sensu pchać w opór detali i zdecydowanie w porównaniu z Wii wygląda tutaj o niebo lepiej. Warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Choć Disney dzisiaj jest bardzo zachowawczy, Epic Mickey powstawał w czasach, kiedy jeszcze tak z Disneyem źle nie było. Dlaczego o tym mówię? Bo są poziomy oparte na przykład o odcinek Great Guns z 1927 roku, kiedy to Oswald trafił na wojnę. Także szanuję, że
nie uciekano od poważniejszych tematów, choć oczywiście podanych w disneyowski sposób. Gdy w 2010 roku skończyłem Epic Mickey, miałem mieszane uczucia. Z jednej strony jakaś taka tęsknota za tymi dziecięcymi czasami, ale z drugiej strony irytacja na sterowanie i niewykorzystanie potencjału do końca. Dzisiaj irytacja o sterowanie odeszła w niepamięć, grą się o wiele lepiej steruje i zdecydowanie jest to bardziej responsywne i precyzyjne. Co do potencjału, nadal uważam, że można było to lepiej wykorzystać. Jest tego przebłysk na poziomie z Mickey złomem. Nie odnoszę się tutaj do samego remake'u, bo on po prostu powiela to, co było w 2010 roku, ale ogólnie do serii. Można było wycisnąć z tego zdecydowanie więcej. Niemniej, grało mi się w to dobrze, znaczy też wiedziałem, czego oczekiwać. Choć oprawa nie zachwyca, szybko odłożyłem to na bok, ciesząc japę z rozgrywki, choć nie ukrywam, że pod koniec gry, jeśli oczywiście zaczniecie wykonywać wszystkie zadania poboczne, zaczyna wiać nudą i sandałem. Choć napisy końcowe zobaczyłem po 14 godzinach, muszę przyznać, że pod koniec było już ciężko. Choć przyznam się wam, że pozbierałem prawie wszystkie znajdźki. Czy dziś polecam? Cóż, jeśli grałeś w wersję na Wii i ci się nie podobało, to sądzę, że tutaj będzie podobnie. Jeśli nie grałeś, a grałeś w niezbyt udany sequel, no to jedynka jest zdecydowanie lepsza. To nie jest tytuł, który pokaże moc PlayStation 5 czy Xbox Series X. Nadal gra ma to coś, co ciągnie nas za rękaw dalej i to jest fajne uczucie, jednak nie będzie to gra, o której będziesz pamiętał w przyszłym roku. Do zagrania, pocieszenia Michy i odłożenia na półkę. O, i to tyle. A ja wracam do oglądania klasycznych kreskówek Disneya, bo Epic Mickey zaostrzył mój głód na tego typu rozrywkę. A potem poszukam moich chusteczek z Donaldem. Ale będzie fajnie. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.